Można to traktować jako joke entry, można tego nienawidzić, ale na pewno będzie duże grono osób, które to pokocha. Polski akcent, kocham! I powiem szczerze, ja mam tutaj takie przemyślenie, że to jest piosenka o dylemacie europejskości, że to nie jest tylko pochwała dla Europy. Cześć wszystkim, z tej strony Miechulec i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku z reakcjami na piosenki z Eurowizji 2024. Zacznę od tego, że bardzo dziękuję Ci za to, że subskrybujesz mój kanał, lajkujesz, komentujesz moje filmy. Dzięki Tobie między innymi udało mi się wbić w 3 miesiące 3000 subskrypcji. Dla mnie jest to dużo, jest to ogromne wyróżnienie, bo ja dopiero startuję jako oddzielna, indywidualna osoba w tym świecie eurowizyjnym, a nie ukrywam, że oprócz dużej dozy satysfakcji, to jest to też potrzebne przy aplikowaniu o akredytację na Eurowizję, więc jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz lub trafiłeś tutaj przypadkiem, to koniecznie zachęcam Cię do kliknięcia tego przycisku. A dzisiaj oceniamy piosenkę z Holandii na Eurowizję 2024. Zaspoileruję Wam jedno. Tego się po Holandii spodziewałem. Bo jednak Joost Klein tworzy właśnie w tym stylu, w jakim opublikował piosenkę na Eurowizję 2024. Chciałbym zwrócić uwagę jednak w dzisiejszym materiale nie tylko na warstwę muzyczną, ale przede wszystkim na warstwę tekstową, tak jak ja rozumiem tę piosenkę, co nie oznacza, że ona rzeczywiście ma aż tak mocny podtekst, czy aż taką interpretację. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, kim jest i jaką muzykę tworzy Joost Klein, odsyłam Cię do mojego TikToka. Jest on podpięty w komentarzu. Dodam jeszcze tylko na początek, że musieliśmy czekać na ten utwór aż 2,5 miesiąca, a biorąc pod uwagę, jak wygląda teledysk i jakie zdjęcia wrzucał Joost na Instagramie, to tak naprawdę teasował ją on od kilku miesięcy, bo już wcześniej ją nagrywał, tak więc nie mogłem się doczekać i w końcu się to udało, w końcu nastał ten dzień, więc czas odpalić Europapa. Tak jest, skuter wiecznie żywy. Kocham to, bo ten Eurotrance przypomina mi lata mojej młodości, mojego dzieciństwa, kiedy właśnie takiej muzyki się słuchało. Ale od razu widać przez te kadry właśnie tutaj związane właśnie z Unią Europejską, czy z tą konferencją prasową, że to naprawdę jest przemyślany koncept. Weź bus do Polski albo pociąg do Berlina. Jest polski akcent, kocham! Nie, to jest Bob i to na pewno będzie piosenka, która będzie wysoko na Eurowizji. Można to traktować jako joke entry, można tego nienawidzić, ale na pewno będzie duże grono osób, które to pokocha. I ja tu też widzę potencjał w ogóle do tańca, do układu choreograficznego, więc nieźle. Nie spodziewałem się akurat tego elementu. Okej, dobra, mamy też wstawki w różnych językach, jest to jeszcze bardziej takie europejskie w przekazie. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Jest coś w tej piosence, co sprawia, że ona zapada w pamięć, że wpada w ucho. Dawaj, dawaj, dawaj i raz, dwa, trzy, jedziemy! Matko, lata 90. wróciły. Ale takiej muzyki się słucha w Holandii. O! Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag. Okej. Stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je
luistert. No koniec już nie jest tak zabawny i nie jest tak optymistyczny, jeśli chodzi o ten utwór. No na pewno teledysk jest mocny, z mocnym przesłaniem, za chwilę o nim opowiem, ale powiem szczerze, no to może być z jednej strony bop, przy którym będziesz tańczył, będziesz się wygłupiał, a za chwilę jednak uderzy w ciebie w jakaś ta refleksja. Myślę, że to zostanie wyeksponowane na eurowizyjnej scenie i powiem szczerze, ja mam tutaj takie przemyślenie, że to jest piosenka o dylemacie europejskości, że to nie jest tylko pochwała dla Europy, że to nie jest jedynie piosenka, która jakby pokazuje, okej, możemy jeździć po różnych krajach, jest fajnie, próbować różnych smaków, różnych kultur itd., itd. Wydaje mi się, że to jest piosenka o tym, że ojciec Joosta, czy jakby może bohatera, a niekoniecznie jakby artysty, ojciec bohatera bardzo chciał podróżować po Europie, bardzo chciał ją zwiedzać, ale nie mógł tego robić ze względu na różnego rodzaju bariery, czy to finansowe, czy związane właśnie z tym, że kiedyś przed strefą Schengen, no jednak trzeba było mieć paszport albo w ogóle wizę, żeby wjechać do danego kraju. Teraz będąc w Unii Europejskiej jest to zupełnie inaczej, jest to dużo łatwiejsze i to jest właśnie ten dylemat młodego bohatera, bo z jednej strony on ma tę Europę na wyciągnięcie ręki, ale z drugiej strony to, że ta Europa jest otwarta dla wszystkich, powoduje pewne problemy. Tam jest taki fragment tej piosence, gdzie Joost śpiewa, że ja pomagam innym ludziom, daję im dużo pieniędzy, ale nie ma mi kto pomóc. I to jest dla mnie gdzieś tam odniesienie może właśnie do tej sytuacji, że Europa to nie tylko podróżowanie, ale także właśnie rynek pracy, to, że możemy, to, że państwa przyjmują bardzo dużo osób z zagranicy, no i w jakiś sposób obywatele też te osoby gdzieś tam utrzymują, a niekoniecznie potem te osoby w tym kraju zostają, chociaż to oczywiście jest też bardzo różnie i wszystko zależy i od osób, i od kraju, i od przypadku. Drugim takim dylematem może być ta kwestia wpływu kulturowego, czyli ja tutaj to widzę w tym fragmencie związanym z piosenką Papa Ute, czyli bohater włącza radio i słyszy tę piosenkę i to może być gdzieś tam właśnie takie nawiązanie, że te piosenki europejskie, czy w ogóle spoza danego kraju jednak przenikają do tej kultury konkretnego kraju. Tak czy inaczej, naprawdę warto porozkminiać tę piosenkę, ale nie przez pryzmat właśnie muzyki, tylko przez pryzmat tekstu, bo to naprawdę może być bardzo głęboki tekst i trochę oczywiście szkoda w tym kontekście, że piosenka jest po niderlandzku, bo trudniej będzie ją zrozumieć każdemu odbiorcy, szczególnie takiemu, który włączy to na Eurowizji już oglądając półfinał, czy może finał, jeśli oczywiście Holandii uda się awansować, bo to może być trochę taki case właśnie Niemiec 2021, gdzie występ był bardzo śmieszny, no ale jednak o poważnym problemie i ten problem trochę zgasł i został jakby zatarty przez tę warstwę wizualną. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Oczywiście to będzie performance i to pewnie bardzo abstrakcyjny, ale że jednak uda się jakoś to przesłanie pokazać na scenie tak, żeby ono było zrozumiałe, niezależnie od języka, w jakim jest ono wypowiadane, a wiadomo, że też język ojczysty zawsze dodaje to, że ten przekaz jest bardziej autentyczny. Jak dla mnie Europapa to piosenka, którą albo będzie się kochać, albo będzie się nienawidzić. Ja jestem raczej w tej pierwszej grupie, chociaż nie jest to moje top 3 czy top 5, absolutnie nie, ale jest to na pewno taka chwytliwa propozycja. Bardzo czekam na występ sceniczny, bo wydaje mi się, że tutaj mogą mi spaść kapcie, że to będzie naprawdę mocne i że ta piosenka może ponieść tłumy. To może być czołowa dziesiątka dla Holandii w finale. Jest to bardzo możliwe. Widać już, że za tym utworem stoi bardzo duża rzesza fanów. W ciągu niespełna godziny udało się wbić ponad 300 000 wyświetleń dla tej piosenki na oficjalnym kanale konkursu piosenki Eurowizji, więc to tylko pokazuje, że przed tym utworem, przed tym występem stoi naprawdę duży potencjał i duże wyzwanie, żeby oczywiście te wszystkie oczekiwania zostały spełnione. A jak Tobie podoba się piosenka Europapa? Czy Ty byś głosował na ten utwór na Eurowizji? Daj znać koniecznie w komentarzu. Zachęcam Cię raz jeszcze do subskrybowania, zostawienia lajka, jeśli podobało Ci się to wideo. I oczywiście odsyłam Cię także na mojego TikToka i Instagrama oraz na mój eurowizyjny serwer na Discordzie. To tyle na dzisiaj, chociaż nie do końca, bo planuję jeszcze nagrać dzisiaj kolejne reakcje na kolejne piosenki z Eurowizji. Tak więc widzimy się już bardzo niedługo. Do zobaczenia. Cześć!